Cześć! Cześć. Jeśli nas oglądacie cały czas, to wiecie jaka jest nasza sytuacja, ale dla tych, którzy nie są bieżąco, tak w skrócie jeszcze powiem. Jesteśmy w Egipcie. Mieliśmy latać z powrotem do Polski z Eilat, ale bilet został anulowany i granica z Izraelem zamknięta. Zostaliśmy bez biletu. Tak, zostaliśmy bez biletu i no, trzeba jakoś wrócić do domu oczywiście. I w dodatku od wczoraj granica z Polski jest zamknięta i loty anulowane. Polaków jeszcze puszczą, obcokrajowców z pewnymi wyjątkami już nie. Na początku nie było jasne, jakie dokładnie są wyjątki. Teraz się wydaje, że jednak nie wpuszczą, bo na szczęście ma meldunek w Polsce, bo długo nie miałam. Mówiliśmy o tym w jednym z filmików i właśnie tutaj też chcemy Wam podziękować, bo podaliście nam te linki, przedstawiliście nam aktualną sytuację i to było dla nas bardzo cenne, bo przez chwilę po prostu nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Tak, dobrze, że daliście całą informację, bo łatwiej jest tak po prostu jak ktoś podaje niż jak trzeba szukać. I też dzięki za wszystkie propozycje, że jakieś zbiórki zrobicie, jeśli kasy zabraknie. Na razie mamy, także spoko, dzięki. Na razie mamy. Nawet udało się dosyć tanio kupić bilety, drożej niż to, co mieliśmy, ale za 300 na osobę kupiliśmy bilety do Berlinu, bo przez Berlin to jedyna droga, to znaczy przez Niemcy to jest jedyna droga jeszcze do Polski. Niemcy oprócz loty tego programu Lot do domu, który rząd organizuje. A dlaczego z tego programu nie skorzystaliśmy, to zaraz powiemy. Lot z Niemiec będzie w środę, czyli za 2 dni. Miejmy nadzieję, że w międzyczasie Niemcy nie zamkną granicy czy coś takiego, bo wtedy będzie już trudniej. Ja Wam powiem teraz tak, że dla mnie, ja Wam opiszę może naszą sytuację, w jakiej myśmy się znaleźli i chcę to odnieść do całej tej akcji Lot do domu. Według mnie jest to ściema, wielka ściema i rząd w tym momencie chce dla tych biednych ludziach, którzy słuchajcie utknęli gdzieś za granicą, mieli swoje bilety wykupione, bo zazwyczaj jak ludzie latają gdzieś, to mają też powrót, ale w tym momencie im bilety skancelowali, bo Polska nagle nie zaczęła przyjmować samolotów. Po czym ogłaszają wielką akcję, że każdy Polak może wrócić. Tylko słuchajcie, bo może o tym nie wiecie, ale te bilety, które niby są dofinansowane przez polski rząd, to są normalnie 3 lub 4 razy droższe niż zwykłe połączenie, jakie można by kupić. No to jest dla mnie ściema, może dlatego, że LOT nagle wstrzymał swoje samoloty, to nie chcą, żeby on zbankrutował, więc sobie wymyślili, no to woźmy tych Polaków razy 4 za cenę. Zresztą pojawiły się już na Facebooku, w internecie, w mediach artykuły na ten temat. Ja Wam przeczytam teraz tutaj po prostu kawałek z tej strony, jak to ma wyglądać. To jest strona, zaraz pokażę też zrzut ekranu, teraz po prostu przeczytam. Zryczałtowane ceny, zryczałtowane, tak? Czyli nie duże, nie małe, tylko jakieś średnie. Za powrót do Polski specjalnymi lotami organizowanymi przez LOT podróżujący zapłacą zryczałtowaną stawkę. Jej wysokość będzie zależała od kierunku, z którego realizowany będzie przelot, między 400 a 800 zł w granicach Europy i 1600 do 2400 za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaci rząd. Przepraszam, jaką pozostałą kwotę dopłaci rząd? Za sprzątanie samochodu? Za panią Stasię, która przyjdzie ze szmatką i wytrze fotele? To jest ta pozostała kwota? Przecież to jest oszustwo. Nas chcą oszukać i trzeba o tym powiedzieć wielkimi literami. Myśmy zostali, słuchajcie, tutaj bez możliwości powrotu, a ta pomoc, którą chce nam dać rząd, to znaczy, że oni chcą nas oszukać. Ja Wam jeszcze powiem jedną rzecz. Jaki był nasz kontakt z ambasadą? Pierwszy był taki... Poczekaj, bo liczcie sami. Myśmy mieli bilet za 25 euro, czyli jakieś 100 zł. A tutaj najtańszy bilet spoza Europy kosztuje 1600. 16 razy drożej. 16 razy drożej. Słuchajcie, jaki był nasz przedwczoraj kontakt z ambasadą? Pani powiedziała, ja nic nie wiem.
Po czym wysłała mi linka do takiego przeklejonego tekstu, że to i między innymi był tam, że jak już nie masz innych możliwości, napisz do nas maila. Napisałem do nich maila, oni mi kolejny przekleili jakąś kawałek strony ze swojego Facebooka i mi odesłali. Jak im napisałem komentarz, żeby się nie bawili w mistrza przeklej i wklej, to łaskawie mi napisali, że oni do tej pory nic nie wiedzą. Tak pracuje polska ambasada w Kairze. A to może nie wina ambasady, bo oni skądś mają informacje, albo nie mają. Więc Oni po prostu- Tak w to... Nie wiem. Oni nie chcą Z Polski pomagać. może nie wysyłają tej informacji. Słuchajcie, byłem w roku 2008 w Gruzji, jak wybuchła wojna w Osetii. Była wielka akcja, poszły SMS-y na wszystkie polskie numery, wszyscy Polacy, którzy mieli się zgłosić, tam były 2 lub 3 dni pod ambasadę, były organizowane autokary do Erewania w Armenii i stamtąd były loty bezpośrednio do Warszawy. Ta akcja nic nie kosztowała, to było za darmo. Wtedy rząd po prostu chciał Polaków ściągnąć do domu i nie brać z tego żadnej kasy. W tym wypadku jest zupełnie na odwrót. Zupełnie na odwrót i zobaczcie na to. Ja wam mówię, to Dorenda to może potwierdzić, bo my jesteśmy za granicą i właśnie przeżywamy to. I nie zamierzamy zapłacić im tej kwoty. Niech się pocałują w tyłek. No, tak. No dobra, to słuchajcie, na zakończenie jeszcze tyle, że dziękujemy, bo czujemy się, że mamy od was wsparcie. To jest bardzo miłe. Dzięki za to, że piszecie te komentarze i no, dużo rzeczy się też dowiedzieliśmy dzięki temu. Dzięki, że nas subskrybujecie, że nas oglądacie, że dajecie łapki. Mam nadzieję, że w środę będziemy już w Europie za 2 dni i Będziemy siedzieć w kwarantannie, więc będzie czas, żeby montować kolejne filmy. tak, ci ludzie, co pytają, co z wyprawą rowerową, będą kolejne odcinki. Będziemy zamknięci 14 dni, będę montował po 12 godzin dziennie. Uwierzcie mi, nadrobimy zaległości. 12 to nie, może lepiej nie obiecaj, ale będziemy montować. Tak. Dobra, na razie.